Jedną z drobnych, ale bardzo użytecznych różnic w składni Spark SQL versus Transact SQL jest możliwość grupowania wierszy po wszystkich kolumnach wymienionych w części Select zapytania. To bardzo drobna różnica, ale ułatwia, przyspiesza pisanie kodu, a w szczególności jego utrzymanie w przypadku rozbudowanych zapytań, dlatego warto o niej pamiętać. Zaimportuję notebook, jak zwykle link do tego notebooka w opisie filmu i w celu jego wykonania dodam nowy lakehouse, utworzę nowy lakehouse zawierający przykładowe dane. Sample LH, podobnie jak w poprzednim filmie. Po jego utworzeniu wskazuję, że interesują mnie przykładowe dane. Teraz one będą skopiowane, zostanie utworzona tabela i skopiowane zarówno dane do tabeli, jak i kilku plików. Dane są już dostępne, wracam więc do mojego workspace'a, przestrzeni roboczej i otwieram notebook Group by All. W związku z tym, że ten notebook był importowany, to musimy wskazać je jeszcze raz, a więc kasuję lakehouse podpięty do tego notebooka i dodaję ten, który właśnie został utworzony, sample LH. Ten przykładowy lakehouse zawiera tylko jedną tabelę Public Holidays i ona w zupełności wystarczy do tego przykładu. Przejdźmy do tej pierwszej komórki, która prezentuje proste zapytanie wyświetlające 10 wierszy z tej tabeli. Kod w tej komórce to Spark SQL. Po uruchomieniu sesji sparkowej zostaną wyświetlone dane. No i to jest zawartość tej tabeli, a poniżej zapytanie grupujące dane według tych dwóch, właściwie trzech kolumn, czyli według nazwy kraju, kodu tego kraju, następnie wyliczony rok z kolumny date. Grupujemy i wyświetlamy te same kolumny, dodatkowo zliczając wiersze przypisane do każdej grupy. Dodałem pewne filtrowanie, żeby ten wynik był być może bardziej czytelny. W wyniku zobaczymy liczbę świąt, dni wolnych od pracy w poszczególnych krajach od 2010 roku do 2024, bo to się mogło zmieniać, ta liczba mogła się zmieniać w poszczególnych latach. No i teraz, jak wiemy z podstaw języka SQL, wtedy kiedy grupujemy po kilku, a czasami kilkunastu kolumnach i chcemy wyliczyć dla tych wierszy, dla tych grup jakieś agregaty, to musimy powtórzyć dokładnie tą samą listę kolumn w części Select zapytania. Dla zapytań takich jak to być może nie jest to problemem, ale jeżeli tych kolumn jest więcej i istotne są dla nas funkcje agregujące, które tutaj podajemy, albo wręcz grupujemy po większości kolumn w tabeli znajdującej się w hurtowni, a więc takiej, która często składa się z bardzo wielu kolumn, to nie tylko zapisanie tego kodu, ale jego utrzymanie wtedy, kiedy chcemy usunąć, dodać pojedynczą kolumnę, może być kłopotliwe przez to, że musimy pamiętać o tym, że to i to miejsce musi być spójne. Dlatego też sporym ułatwieniem jest możliwość zapisania tego samego zapytania co powyżej, używając Group by All. Wówczas wszystkie te kolumny występujące w części Select poza funkcjami agregującymi będą użyte do grupowania danych. Z oczywistych względów utrzymanie takiego kodu, czyli jego modyfikacja jest prostsze, bo zmieniamy tylko tą pierwszą linijkę tego zapytania. Wynik dokładnie ten sam. W Transact SQL-u takie operacje są niemożliwe. Składnia Group by All jest niedostępna. W tym momencie ta komórka jest nieobsługiwana, bo to TSQL, a więc na potrzeby tego przykładu przełączę się na chwilę do TSQL-a i w celu wykonania tego przykładu podłączę się do tego lakehouse'a za pomocą SQL Analytic Endpointa, sample LH. To jest tradycyjne zapytanie, to pierwsze, w którym podajemy
kolumny, po których grupujemy w tych dwóch miejscach, dlatego wynik jest wyświetlony, zostaje wyświetlony, ale jeżeli spróbuję użyć w TSQL-u group by all, to zobaczymy błąd. Błąd składniowy zaraz przed order by. I to koniec tego krótkiego przykładu. Pamiętajcie o możliwości grupowania po wszystkich kolumnach Spark SQL-u. To nie tylko krótszy, bardziej czytelny kod, gdyż nie powtarzacie tych samych kolumn w dwóch miejscach, ale też łatwiejsze jego utrzymanie. W przypadku, kiedy w rozbudowanych zapytaniach składających się z wielu kolumn możemy szybko modyfikować listę tych kolumn w jednym miejscu. Pamiętajcie jednocześnie, że jeśli w części group by chcecie użyć cube, rollup czy grouping sets, musimy zdefiniować kolumny w group by i tutaj group by all się nie przyda. W następnym filmie przedstawię, jak podróżować w czasie, korzystając z historii zapisanej w logu transakcyjnym Delta Tables. Odwoływać się do innych wersji wierszy, a także cofać tabelę do wybranego punktu w czasie. Zapraszam.